Siemano mordeczko, witam cię bardzo serdecznie i na dobry początek chciałbym coś przekazać przede wszystkim osobom, które nie śledzą mnie na moim Instagramie. Albowiem ostatnimi dniami wrzuciłem tam jakże kluczową informację, że już niedługo ostatnia akcja spod mojej ręki, w której będziesz mógł wygrać samochód. Natomiast chciałbym do tego jeszcze nawiązać jedną drobną rzecz, którą pewnie pamiętają najstarsi widzowie kanału. Kiedyś dużo współpracowałem z firmą Mubi i z przyjemnością informuję, że ta współpraca trwa nadal. Mubi to porównywarka ubezpieczeń, pierwszy link w opisie, ponieważ ubezpieczenie OC do każdego samochodu i dla każdego z was jest obowiązkowe, a Mubi pomoże wam znaleźć możliwie najtańszą polisę, a mało tego wszystkiego gwarantują 150 zł cashbacku na wasze konto. Jeżeli taki cashback już wziąłeś, to Mubi za to, że polecisz ich swojej siostrze, mamie, tacie, bratu albo komukolwiek, wypłaca 50 zł. I tak łącznie aż do 2000. Wpadaj więc w pierwszy link w opisie, znajdź ubezpieczenie, które i tak jest obowiązkowe, a cashback, który wpadnie na twoje konto od Mubi, możesz wydać, no właśnie, tak jak powiedziałem, na ostatnią akcję, która spod naszych łap w historii jeszcze w tym roku. Pierwszy link w opisie, a my rozpoczynamy. Materiał, który dotyczy, no myślę, że pisania historii. Lecimy. Siemano mordko, witam cię bardzo serdecznie w materiale, który jak teraz rozpoczynam go nagrywać, jest na 4 dni do wydarzenia na PGE Narodowym. Witam cię w materiale, który rozpoczynam w miejscu, którego jeszcze nigdy w historii tego kanału nie miałem okazji pokazać i nie będę ukrywał, bo my w posiadaniu tego miejsca jesteśmy już od wielu miesięcy. Natomiast nigdy nie było okazji, zawsze w filmach na tyle dużo się działo, zawsze wiele rzeczy było realizowanych na szybko i spontanicznie. Moi kochani, mocno absurdalne. Perfekt. Siła razy ramię. A za moment gość będzie się oświadczał, że nie było okazji wam przedstawić miejsca, spod którego w ostatnich miesiącach naprawdę wiele fajnych rzeczy dla was wyjechało. Wiele fajnych rzeczy zostało tutaj zrealizowanych, aby następnie pojechało na przykład gdzieś za granicę i tam zostało zaprezentowanych. Za mną widzicie całkiem spory stos opon. Są to opony zakupione do driftu i myślę, że może to wielu z was nasuwać już myśl, że znajdujemy się w tymczasowej siedzibie kanału, która została tutaj postawiona na czas, dopóki budowa tego, co widzicie w tym momencie na przebitkach, nie dobiegnie końca i dopóki nie przeniesiemy kanału na dobre do jego głównej siedziby. Więc myślę, że teraz jest czas na to, aby zabrać was po raz pierwszy w historii kanału tam i pokazać miejsce, które, no, uważam, że jest z kategorii tych magicznych. Chodźcie. No i witam, a właściwie to pozwólcie, że doklikam i dopiero teraz. Witam was na hali, która jest halą, tak jak powiedziałem, tymczasową. Jest to hala, na której trzymamy samochody. Jak widzicie za mną R34, MK4, Lancer, którego swoją drogą jeszcze nigdy na tym kanale nie widzieliście. Mam go już od wielu miesięcy, natomiast jakoś nie było okazji, aby go wam pokazać. Jest to Lancer Evo 9 ze skrzynią sekwencyjną, mocą 700 koni mechanicznych. No i jest to samochód, na który miałem fajny pomysł na prezentację, natomiast zbyt wiele rzeczy się nam nałożyło w ostatnim czasie i nie było na to czasu. Hot Wheels, który dostałem jako prezent, Nissan GTR, który był z nami Bośnia i Hercegowina, Lambo STO Huracan na już nowych felgach. Kto oglądał film kiedy wieźliśmy te wszystkie samochody na lorach, myślę, że mógł tam zauważyć po pierwsze glebę w tym samochodzie, a po drugie większą felgę i zdecydowanie bardziej jakby spasowaną z błotnikami. No bo zobaczcie, jak to teraz jest właściwie na centymetry tutaj położone. Gdyby tego było mało, M2 BetClickowa, która wcześniej wyglądała w ten sposób, teraz jest we współpracy z marką BetClick. Natomiast moi kochani, tutaj pod płachtą nie mogę wam pokazać, chociaż myślę, że się już pewnie domyślacie po tyle. Stoi pewna niespodzianka, którą będę wam mógł przedstawić dopiero za jakiś czas. Tutaj nie stoi jeszcze specjalnie, jest stąd wyrzuciliśmy ze środka wiele samochodów, które jeszcze czekają na przedstawienie. Pamiętajcie, że RX-7 jest w trakcie nieszczęsnej budowy i powiem wam szczerze, tak mi działa na nerwy to RX-7, że mam ochotę, jak je skończymy, to zrzucić z jakiegoś klifu. Nie ma tutaj na przykład Huracana w Twin Turbo z Liberty Walkiem. No nie ma tutaj jeszcze naprawdę wielu sprzętów, które chciałbym wam już przedstawić, natomiast jeszcze nie miały swojej premiery tutaj na kanale, więc wyrzuciliśmy je na zewnątrz, żebyście teraz nie podpatrywali. Jeszcze takim tytułem wyjaśnienia jest to miejsce, w którym my sobie składujemy. O, zobaczcie, na przykład tutaj stały wszystkie skrzynie z Liberty Walkiem, w ogóle jak on przyszedł. Zobaczcie, felgi, tych felg jest jeszcze więcej. Zobaczcie tam wszystkie kartony jakieś z oświetleniem, spoiler od GTR-a, dyfuzor od
od GTR-a, jeszcze jeden spoiler od GTR-a. Jeżeli chodzi o wszystkie opony, zobaczcie, one też tutaj są. Jeżeli chodzi o paliwo do driftu, ono też jest tutaj razem z nami. Natomiast jest to, moi kochani, hala tymczasowa. Jest to hala, którą mamy tutaj tylko i wyłącznie ze względu na to, że budowa cały czas trwa i pewnie trwać jeszcze chwilę będzie, a my musimy mieć gdzie trzymać samochody i gdzie nad tymi wszystkimi samochodami pracować. Dlatego zanim się jakiś ułom w cudzysłowie przyczepi, że Tyle pieniędzy, a okien sobie nie zrobili. no to ja odpowiadam, dokładnie jest tak jak mówisz, tyle pieniędzy, chociaż nie wiem co się kryje pod hasłem tyle pieniędzy. Nie będziemy tutaj inwestować paru dziesięciu czy nawet paruset tysięcy w jakąś stolarkę, w odnawianie wszystkich ścian, mimo że tak naprawdę i tak zainwestowaliśmy tutaj sporo środków, które nie wiem co się później z nimi stanie, ale mamy to miejsce już od jakiegoś czasu i uważam, że jest to miejsce swego rodzaju spełnienie marzeń. Natomiast pokażę wam również coś, co może wielu z was, no tak w cudzysłowie, sprać czerep, a mianowicie budowa Nissana GT-R R35, który był do wygrania we współpracy z Fame'em, odbywała się w pomieszczeniu, które, zobaczcie, może wam tutaj ten kadr troszeczkę przypominać. Tutaj mamy bramę wjazdową i jak ją podniesiemy, no to zobaczycie. Natomiast nie podniosę jej teraz dla was, no bo ta brama jest dopiero dzisiaj wstawiona. Wcześniej sprawne oko każdego z was mogło zauważyć, że tam była po prostu powieszona taka płachta, żeby oddzielić jedną halę od drugiej, ale pozwólcie, że przejdę naokoło i wam pokażę, o co mi chodzi. No i obeszliśmy dookoła, magiczne wrota się otwierają. Teraz mi otworzyliście, teraz to już nie potrzebuję. Zobaczcie, mamy bramę, mamy majstrów od bramy, dziękuję panowie. No i mamy miejsce, w którym byliśmy dosłownie przed sekundką, natomiast to właśnie tutaj powstawał GT-R i to właśnie tutaj stoi na chwilę obecną MK5. No i pewnie już widzicie, że nie ma ona nic wspólnego kolorem z tym, co widzieliście na ostatnim filmie. Do Narodowego 4 dni, więc tak naprawdę chłopaki są pewnie zachwyceni. Jest tak czy nie? Nie komentuję. Zawsze z uśmiechem na twarzy. Nie no, wesoło jest przecież. Dobra mina do złej gry, bo w związku z nieciekawie krótkim terminem nasz Han chciałby jednak wnieść sprostowanie do oświadczenia. Tak, nie no, jest w porządku, tylko przejebane mamy. I samochód, moi kochani, musi być na ten narodowy gotowy. On będzie biały ze względu na to, że on trafia pod skrzydła marki Dose. Jest nawet Kisiel z nami. Gość odpowiedzialny za strojenie. Kłaniamy się, witamy. Ale ty jesteś przystojny, Kisiel. Wiem. Jak tak Dziękuję patrzę bardzo. z tym komputerem, to jest dobrze. No i jest z nami również ten oto jegomość, który przywiózł ze sobą puzzle. A mianowicie zabudowę do bagażnika Supry. To będzie cała zabudowa tego układu paliwowego, który możecie sobie tutaj zobaczyć. I to będzie zabudowa, która będzie bardzo ładnie wyglądać ze względu na to, że, a zresztą co wam będę opowiadał, będzie można podglądać ten układ paliwowy, ale to pokażemy wam za chwilę, bo za chwilę to będzie gotowe. Swoją drogą rozpoczynamy właśnie materiał, który będzie wam pokazywał masę backstage'u, jak na przykład właśnie to, że mogę przejść na tę drugą halę, jak na przykład właśnie to, jak wygląda praca przy Suprze, jak ta Supra będzie się prezentować końcowo. No i pokażę wam w tym filmie również masę backstage'u dotyczącego realizacji całego eventu przed 55 000 ludzi na Stadionie Narodowym. I myślę, że to jest najlepszy moment, aby po tym może nie za krótkim, ale bardzo treściwym i pokazującym wiele fajnych tematów wstępie wrzucić intro i chyba nie przeciągajmy, tylko pokażmy wam taki typowy tydzień z naszego życia. A swoją drogą w tym materiale pokażę wam wiele takich backstage'owych tematów, tak jak zresztą mówiłem. Jednym z tych backstage'owych tematów jest to, że my przygotowywaliśmy audio, które będziecie słyszeć na Narodowym z głośników i również będziemy wykonywać halftime show w przerwie przed top 16 zawodów. Mam nadzieję, że ono się uda, bo powiem wam, że naprawdę 55 koła ludzi na żywo, jakby się miało nie udać, to no jest to pewnego rodzaju stres. To ma, moi kochani, zagrzać do wyjazdu driftowozem ze względu na to, że plan mamy taki, że jest ta zapowiedź, to odliczanie 10-1 i później jest ten drop i w tym momencie ja na całe stadion wyjeżdżam Monalizą i robimy tam jakąś sekwencję po prostu układu choreograficznego z chłopakami, którzy będą latać na wysokości 3. piętra na FMX-ie. No więc info dla was takie backstage'owe, że to wszystko, co widzicie na sam koniec, to jest przygotowane na to naprawdę bardzo wiele puzli, które składamy po prostu na przykład teraz przed całym wydarzeniem. Spore przeskoki tematów tutaj mamy, bo takie puzzle to również to, co się dzieje w samochodzie. Kliknij, Kisiel.
tunel, żeby pokazać, co tu wrzuciłeś fajnego. Fajnie, otwiera się, Supra. I teraz, zobaczcie, przygotowany indywidualnie wyświetlacz, Supra 3.3 tutaj na dole. Tutaj butla z nitro, włącz nitro. I się zaświeca nam butla. I mamy teraz niską mapę, a przełącz na tą mocniejszą. Wysoki boost i się zaświeca dodatkowo na czerwono. Fajne, szefie. Fajne, druga strona. O, Tak samo też mamy to. busta. A i mamy w tle Supra 3.3 teraz. Fajny smaczek, bo jak sobie śmigamy tym samochodem po prostu, gdzieś nawet po ulicy, czy po torze, czy gdziekolwiek indziej, to patrzymy sobie na ten wyświetlacz i widzimy coś takiego spersonalizowanego, pamiętając o tym, że samochód jest zbudowany personalnie od samego zera. No więc ogólnie to fajne. Jest i on! Wrócił do gry, kurwa. Czy ty dalej masz gorączkę? Nie, wszystko przeszło, znaczy wszystko, no tak wiesz, jest stabilnie. Czy będziesz żył? No, stęskniłem się, daj. Ale ci do twarzy, kurwa. Jakbym cię już widział kiedyś w tym wcieleniu. Czekaj, zdjęcie, żeś wiedział jak wyglądasz. To są za ustawienia, co ty masz za obiekty, cię tu dostać. No i dobra. Wróciła jakoś. Zasadniczo można powiedzieć, że dzień dobiegł końca. Status prac to w połowie oklejone auto, zamontowane na gotowo ADU z wstawionymi właściwymi ekranami, zamontowana zabudowa w bagażniku i parę innych drobnych tematów. Dziękujemy pięknie za uwagę. Czas spać. Kolejny dzień przebiegł pod hasłem zdecydowanie oklejania. Nie będziemy się tutaj jakoś bardzo rozwodzić nad całym tym tematem, bo widzieliście to już milion razy, ale superka wygląda już nieco inaczej. Zderzaki do oklejenia level expert. Przyszła też, tak jak wspomniałem, mniejsza hydrołapa. Tamtą to szło zabić, ta już siedzi idealnie. Nasz ziomal, który ją wycinał, wysłał nam nawet film instruktażowy. Tak będzie k***a czugana! Akcja była tak szybka, że musi być replay. Tak będzie k***a czugana! No i ogólnie to tak. Do wydarzenia 2 pełne dni, czasu coraz mniej. Kolejny dzień zaczynamy sobie tematem, który tematem z gatunku grubasów. Skoro backstage'owy odcinek dotyczący tematów, które na co dzień, to może poruszmy temat, który na co dzień mnie rujnuje finansowo. Znajdujemy się na budowie. Chodźcie, pokażę wam co i jak, ze względu na to, że ona znacznie urosła względem tego, co widzieliście ostatnio i mówiłem, że teraz tak naprawdę ona nabierze tempa. Znajdujemy się teraz na jednej ze stron budynku, no i myślę, że kadr, z którego ja jestem najbardziej dumny, znajduje się na dole. Więc chodźcie za mną, zeskoczymy sobie tutaj jeszcze. W ogóle znaleźliśmy jakąś kość dinozaura, k***a. Widzieliście to? Stara fes jest. Nie no, to pewnie jest jakaś krowa albo coś, albo może jakiś wielki pies. Mam nadzieję, że to chyba nie jest kość dinozaura, bo by nam wstrzymało pracę chyba. To jest ta jedyna tego T-Rexa ze Stanów Zjednoczonych, co brakuje. No, w każdym razie możecie sobie tam już zerknąć. Z tej perspektywy nie widać tego pewnie wciąż, ale czekajcie. Zrobimy tak, że patrzcie ile tego jest do góry, a ja sobie stanę w tym miejscu. Czekaj. Jest? Teraz jest dopiero całość. Teraz widać. To jak widzicie, moi kochani, naprawdę to rośnie i z tej perspektywy nam tutaj na kanale się wam najlepiej to uzmysławia i pokazuje. Natomiast ten budynek będzie szedł jeszcze do tego wszystkiego w górę. On na chwilę obecną ma 11 metrów od poziomu wjazdu do garażu podziemnego. Chodźcie jeszcze do garażu podziemnego, bo tego wam nie pokazywałem wcześniej, jako że jeszcze szalunki były po prostu od lania płyty żelbetonowej, a teraz tych szalunków już nie ma. Tu w ogóle jest świetna akustyka do nagrywania na przykład narracji. O. Oh my god, bro. Oh, hell no. Tutaj jest idealnie. Natomiast muszę mówić pół tonu ciszej. Idealnie to, jakie tutaj jest echo, odwzorowuje to, jaki jest rozmiar tego budynku pod spodem. Zobaczcie to. Widać tam w ogóle koniec ściany, czy nie? No. Patrzcie to. Tutaj normalnie będą schody. Jest wycięta elegancko wnęka na schody i pokażę wam jeszcze jedną fajną rzecz. Tutaj, zobaczcie, też mamy takie wycięcie. Tutaj, żeby z dołu nie trzeba było schodami nosić do góry, to będzie winda towarowa, żebyśmy mogli jakieś felgi, czy cokolwiek, co troszeczkę waży z dołu, wyrzucać na górę. Mówię tak cicho, bo jak się wydrę, to kurwa nie idzie tu wystać. No, wielkie jest. That's what she said. W każdym razie chodźcie jeszcze na front budynku. Bo jak sobie staniemy o tu, to zobaczymy tych oto jegomości. Halo, halo, proszę się tam wychylić. Witamy bardzo serdecznie i chodźmy do nich, bo to są chłopaki z firmy Machno, którzy zajmują się tematem szklenia i oni mają ciekawe rzeczy do powiedzenia. A swoją drogą, jak stoicie tam u góry, to widać, jakie to jest jebutne. Idę do was, chodźcie. Witamy bardzo serdecznie. Słuchajcie, firma Machno, która wprowadza tutaj nie byle jakie rozwiązania dotyczące szklenia. I fajna ciekawostka w ogóle dla was, nie traktujcie tego w żaden sposób jako reklamę, ale co ja będę gadał? Ty opowiedz, bo to co tutaj przygotowaliście do tego budynku, no to jest właściwie jakby główny gwóźdź programu designu. Mówiłeś o wysokości, co nie? Ale Wiem. zobaczmy też na w ogóle całą szerokość tego okna. Wysokości mamy tutaj ponad 3 metry i szerokości prawie 7 metrów. Dobra, To i jest- teraz największy gwóźdź tego programu to jest szyba bez łączeń. Tak, i bez łączeń będzie w całości Czyli sam wielka montaż. tafla szkła Tak, po prostu. Dobra, i
teraz drugi gwóźdź programu, bo jeżeli chodzi o szklenia i te firmy nie skończyli mnie zaskakiwać na takiej szybie. A mianowicie chodźcie tutaj. Ze względu na to, że miejsce, w którym my się teraz znajdujemy, to będzie showroom. Tutaj będą już czyste samochody po detailingu, samochody do zdjęć, samochody do nagrań. I mamy tutaj miejsce, które początkowo miała zająć brama wjazdowa. Natomiast wy przyszliście z innym rozwiązaniem i też oddaję tobie głos. Tak, dokładnie. Przyszedłem do Kamila i powiedziałem, że nie możemy tutaj zrobić bramy garażowej standardowo, no bo troszeczkę by to miejsce zajęło. Nie byłoby takiego efektu. Zrobiliśmy coś specjalnego tutaj. Tutaj też będzie cała tafla szklana, która się będzie wsuwała w tą ścianę. No i k***a, dziękuję. Dobra, jestem z was zajebiście dumny, możemy przybić high five'a. Tak jest. No gdzie jest pan Paweł? No kur... jest pan Paweł będzie skakał. Dlaczego? Dwa klasyki w jednym haśle, bo chłopaki dobrze robią. No jest wszystko w porządku, jest dobrze robią. Jest wysoko. Chłopaki skończyli już przerwę i wrócili do roboty. Skoro wrócili do roboty, to nie będziemy się już krzątać po budowie i im przeszkadzać. Natomiast jak widzicie, to wszystko rośnie. Korzystamy z tego, że niedługo przyjdzie zima, że mamy jeszcze ostatnie dni ładnej temperatury, słoneczka i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym naprawdę rośnie to w oczach. A co rośnie w oczach? No mam nadzieję, że mogę z pełną odpowiedzialnością i przekonaniem powiedzieć, że rośnie siedziba, w której będziemy mogli robić dla was piękne rzeczy na tym kanale i że wy, tak samo jak i ja, traktujecie to, co tam jest budowane jako zwyczajnie rozwój, no i też wprowadzenie jakby troszeczkę nowego levelu. Natomiast mamy bardzo mało czasu do narodowego, jedźmy na halę, trwa mycie wszystkich samochodów, kończenie supry, a później pakowanie wszystkich, które zabieramy do Warszawy na jedną lorę i ponownie będziemy... A, prawie to miałem. Teraz też. 1000 razy już kiedyś próbowałem i się kurwa nie udaje. Będziemy ponownie cieszyć na autostradach dzieciaki, wszystkie jak będziemy ich mijać. Kurwa! Ramzes! Witamy bardzo serdecznie, słuchajcie moi kochani, Ramzes urósł zdecydowanie, chociaż i tak jeszcze jest jakiś taki mały jestem jeszcze, cały czas jestem mały, cały czas jestem mały, a dupa to mi odfrunie razem z okołem. Witamy bardzo serdecznie, kłaniamy się, jak tam samopoczucia panowie, kurwa raz! Hop, 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 hop. A gdzie jest Han? Han chodzi gdzieś? A inny metrażu jest. Witam bardzo serdecznie, witam, uszanowanie. A co tam tak hałasuje? Jest Han! Jak tam samopoczucie? Han! Wszystko w porządku? Jest dobrze? Tak dobrze, że aż zdanie mówiłeś! O, tak właśnie wyglądasz! Jedziesz na garaż? Jedziesz umyć? No dobra, bo tu trwają też mycia i tak dalej, ale wracając do tematu, panowie, zobaczcie, co ja wam dostarczyłem bezpośrednio z ASO. Proszę, nówka sztuka funkiel nieśmigana. Czarna. Mało tego wszystkiego, mamy również klej dwuskładnikowy do stali. I teraz pytanie, ile kosztuje, żeby nałożyć go na jedną rękę i kurwa zacząć klaskać? No nie wygląda, jakbyście dzisiaj mieli skończyć. A co ci jeszcze brakuje? To jest skrep. Fajnie, no. A jeszcze tak serio, to oprócz tego przywiozłem taki ultra mocny klej, który będzie służył do założenia tej łapy na tą rurkę. Witamy ojca Ramzesa. Główne przedsięwzięcie dnia dzisiejszego oprócz klejenia to jest, moi kochani, mycie tych wszystkich sprzętów, a później pewnie pakowanie ich wszystkich na lorę. To jest chyba jeszcze większym przedsięwzięciem, żeby nie pourywać na przykład... O, ty, przecież wy to skończycie za 2 godzinki. Nie, do 16 tak. Jedziemy na garaż, umyjemy, pakujemy na przyczepę i rano na Warszawę. O ile nic się nie wykrzeszy. Damian, co by się miało wypierdolić? W naszym przypadku to dużo rzeczy. Most of the tricks they be gimmicks, they mimic the truth. It's poison and we got the remedy. There is a bomb, apply it. The fire can stand to the dollars. The giants, the tyrant, and all the suppliers are scheming and lying. They selling this dreams and we buying it. Show me the chicken, I'm frying it. Show me the dough and I'm prying it. Ain't never lacking it, so what I'm packing, he taking it, he magnifying it. No i jeszcze dawno mogliście nie widzieć, no zresztą dawno go nie pokazywałem, zobaczcie. Lancer Evo 5, dokładnie ta sztuka z wyścigu z narciarzem. No i moi kochani, po tym pamiętnym wysadzeniu motoru na tym stoku narciarskim, troszeczkę tam postała na Podkarpaciu, później została jeszcze raz wystrojona, jeszcze raz ALS i tak dalej, i tak dalej. Mało tego wszystkiego, po wyrywaniu karbonu przodu i z tyłu, pękł nam również lakier na zderzakach, tam pod mocowaniami, trzeba było ją polakierować, więc ona również jedzie z nami na narodowy. Za moment będą ją chłopaki myć. I teraz chodźcie jeszcze do środka. A wewnątrz, na garażu, stoi sobie nic innego jak Fiat 126P. Zobaczcie, jaki ładny, klasyczek taki. Dosłownie można by było jeszcze jednego obok niego postawić. Bardzo fajna sztuka, to jest sztuka naszego ziomala. No a oprócz tego stoi sobie jakiś tam z tyłu, czy coś takiego.
Całe życie marzeniem było zapakować Lorę samymi autami tego typu. Ostatnio jadąc na Speedland ono się spełniło i poszło takie spełnianie marzenia parami, można by tak powiedzieć, bo ponownie pakujemy je wszystkie. Tym razem logistycznie mogliśmy zrobić to tylko na drodze. Ogólnie to długa historia. Ale chyba nikomu nie przeszkadzało, bo aż się zawracali, żeby przejechać raz jeszcze i cyknąć fotę lub nagrać. You on my mind a lot. Don't need no time watch. I don't know how I got you in my pocket spot. Yeah, that's babe, need you every day. You like my oxygen. Make it seem like the barging down. Got my heart no barging in. From the bed to the floor to the couch. Might wake the neighbors up. Break you in then break you out. In the end we gon' make the child. Then we gon' hit the show. Part 2 we don't need no pause. Lora w związku z ograniczeniami tachografu, tego ile może jechać i tak dalej, spędza noc na trasie, a my kimamy w Warszawie. No i jest ten wielki dzień, a właściwie to pierwszy z dwóch wielkich dni, dlatego że dzisiaj po raz pierwszy na Narodowy, na którym już wylany asfalt i to jest rzeczywiście wielki dzień. Drugim wielkim dniem będzie już samo wydarzenie, czyli 53 900 ludzi na tym stadionie. O, patrzcie. Idealnie jak to gadam, jakiś hurakan sobie przejechał na... Co tam? Super, stary, zajebistą robotę robisz. Dziękuję, bardzo mi miło. To nagrywam dalej. W każdym razie z Krakowa już wyjechał Sprinter. O, tak jak widzicie tutaj w tym momencie, on ciągnie za sobą przyczepę, a w tej przyczepie Suprę. Ona jest kryta ze względu na to, że Supry w białym kolorze nikt jeszcze nie widział. A oprócz tego, tak jak widzicie, do Warszawy powoli dojeżdża Lora ze wszystkimi samochodami. My w tym momencie znajdujemy się w centrum, jedziemy na Narodowy, no i po raz pierwszy pokażę wam co i jak. Koło 14:30 przyjeżdża S15. Mam nadzieję, że dzisiaj przeprowadzimy próby generalne. No zresztą ogólnie dzisiaj taki dzień mocno organizacyjny, będziemy zrzucać auta. Ogólnie będzie się bardzo dużo działo, więc myślę, że dla was backstage tego, jak to wszystko powstaje, wręcz idealny. Jedźmy. Wszystkie drogi w ten weekend prowadzą do Narodowego. Powiem wam, że naprawdę to będzie gigantyczne święto motorsportu. Rozwój tego, w jaki sposób wyglądać będzie drift teraz po tym wydarzeniu. W związku z tym, że będzie to największe driftingowe wydarzenie w historii tak naprawdę całej planety. No to jest rzecz bardzo niecodzienna. To jest rzecz, powiedziałbym, że ogromna i za moment wjeżdżamy na ten obiekt, na który, tak jak wspomniałem i myślę, że to jest ikoniczne stwierdzenie, ten weekend prowadzą wszystkie drogi motorsportu. Wjeżdżamy bramą dla organizatorów i powiem wam nawet, patrzcie tu, dosłownie jak to mówię teraz, stoi sobie samochód, który został tutaj przywieziony prosto z Irlandii i takich samochodów jest tutaj tak naprawdę masa. Samochody z całej Europy zostały tutaj przywiezione. Ponad 50 kierowców, ponad 20 krajów i to wszystko tutaj będzie na parku maszyn dookoła obiektu, na którym teoretycznie powinno się kopać w piłkę. No, teoretycznie to stadion, no, a praktycznie to jest tak, że będziemy tu smażyć. Ja dole, Aruś, co tu się stało? Ty jesteś świrem. Co tu jest, kurwa grane? Dawaj mnie tą kamerę. Areczku, Mastersi, to jest inny wymiar od dzisiaj. Robimy historię. Zmienia się motorsport w tym momencie. Co tu, kurwa, się stało? Autentycznie widzę to w tym momencie po raz pierwszy i mam gęsią skórkę na girze. Ja pierdolę, jak tu będą samochody śmigać. Przepraszam, że przeklinam, ale to są emocje, ja jestem trochę pierdolnięty. Tak tu ALS będzie podawał. Wow. I Asfalt na Narodowym, stary, jak to wygląda. co ty powiesz? Ale jak mu tu pasuje dużo lepiej niż wojsko, zobacz. w ogóle popatrz, jak jest daleko w ogóle tamta ściana. Ale normalnie siatka, wszystko to wygląda jakby to oryginalnie było. Powiem ci, że kurde, w szoku jestem. To wygląda jak w Stanach, nie wiem, jakbyśmy się przenieśli do Toronto, stary. Ameryka w Polsce. Au. Prawki trochę zostawili, żebyś nie poczuli pokrzywdzeni, nie? Jak ci się podoba? Oh, told us step back, I need more brown. Hop in the car, watch it go. Jestem tu już od kilku minut i zaczynam troszeczkę ochłonowywać, jakkolwiek się to odmienia. W każdym razie, nie wiem co mam wam powiedzieć. W ogóle skocznia, stań sobie tutaj, ja nie wiem czy wy będziecie mogli zobaczyć. Tutaj jest lądowanie, a tam jest wybicie. Ja nie wiem czy jakby krzyczeć do siebie z wybicia do lądowania, to by się słyszało z drugą osobą. Oni będą latać na wysokości 3. piętra, ja w ogóle nie wiem gdzie są teraz chłopaki. Chętnie bym nimi zamienił kilka słów ze względu na to, że to też jest w ogóle bardzo ważne, ale na tym Narodowym ja będę musiał też pojeździć, będę musiał dać pokaz. To jest gigantyczny stres. Czuję, moi kochani, że jest tutaj tak przyczepny asfalt, że to naprawdę będzie zupełnie inna jazda. No nie wiem, zakładam, że słyszycie w moim głosie realne emocje i jest bezcenne, nie? Przecież tu jest 20 metrów. Dlaczego wysoko stoi? No. Żeby wam pokazać rozmiar tego lądowania samego. No jest wysoko, nie? No jest wysoko. Jest człowiek odpowiedzialny za to zamieszanie. Powiedz mi, bo my właśnie jesteśmy tutaj pierwszy raz. Czy wy jesteście
normalni? Czy jak stoisz przy wybiciu, to słyszysz się z kimś, kto stoi przy lądowaniu, jak z nim rozmawia? Nie muszę słyszeć, ja już wszystko widzę i wiem. W sensie rozumiemy się bez słów, nie? Wy będziecie na wysokości 3. piętra. 23 metry dzisiaj, bo jest troszkę szerzej, żebyś mógł polecieć bokiem dobrze, więc trochę wydłużyliśmy sobie o metr. Ja pierdolę, przecież ja byłem w Stanach na Nitro Circus i to wyglądało właśnie tak. No to tak będzie tutaj, no. Co ci powiem, piękny skład jest tutaj. Były mistrz świata, jedzie właśnie z Czech, Libor Podmolk. No i jest Alesz, ten wariat odkłada. Chłop będzie robił backflipa na kładzie. Backflipa z kombosem jakimś jeszcze. Dole na kładzie, w ogóle tak ciężka maszyna, nie? I tak dalej. Ilu ludzi na świecie robi backflipa na kładzie z kombosem? Wiesz co, no z kombosem to tak naprawdę dwóch, nie? Z hip-kickerem na przykład, bo sobie jeszcze klaśnie nóżkami, nie? Zrobi se salto na kładzie, na narodowym se klaśnie nóżkami jeszcze. Mało tego, żeby było trochę więcej efektu, podłączymy im fajerwerki. I do samochodu też podpinamy A fajerwerki. jak? No muszę. A mać, to chciałem usłyszeć. Nie, no to co się tutaj dzieje, jakbyśmy to wymyślili na samym początku i to dzisiaj się właściwie dzieje. Dzisiaj robimy próbę w ogóle, nie? No tak, tak. Musimy My zrobić polatamy. próbę. Absurd. Nie mogę! 55 000 ludzi, ale rozpimy. Zasadniczo tak jak kolega powiedział, chciałem też powiedzieć tak samo. Lepiej to ujął. On to ujął jeszcze lepiej, ode mnie. Mam dla was jeszcze jedną bardzo fajną ciekawostkę dotyczącą driftu. Tutaj najpopularniejszy silnik, nie ma co się oszukiwać. To jest 2JZ, czyli 3-litrowe R6. Zwykle w okolicach 850-950, tak do 1000 koni mechanicznych. Na drugim miejscu uważam, że jest pewnie V8 LSX. Natomiast, moi kochani, jest również jeden zawodnik, który nazywa się Black Smoke i ma turbo. To jest moja ręka przy tym turbo. Ciepła strona w tej turbinie jest zasadniczo większa niż zimna w innych samochodach. Natomiast najważniejsze jest to, że to jest diesel, dlatego nazywa się Black Smoke. To jest sprzęt, który wysadza motor praktycznie co zawody, co 2 rundy, a dmucha, moi kochani, 5 barów do ładowania. 5 barów do ładowania w motorze. Co to kurwa w ogóle jest za pomysł? O! Już tutaj! Jest i on! Dzień dobry! Miałem być już wczoraj. Piotrek, wyjedź tą Subrą. Zaraz ją ruszamy. Ale Też jest fajnie zajebista. Podoba ci się? Czy mi się podoba nowa Supra? Właśnie. To jest najlepsze sprostowanie do filmu z budowy. Piotr Więcek też ma Suprę MK5 z JZ-em. Nawet wrzuciłem ci tam komentarz taki mało, No ja troszeczkę wiem. uszczypliwy, ale tylko tak troszeczkę, żeby wiesz. A wiesz dlaczego? Bo ja zacząłem pierwszy i ja zapomniałem o tym. Jeżeli chodzi o uliczny samochód z 2JZ, to jesteś pierwszy i tu nie ma tego, wiesz. No i dokładnie to chciałem Peter zobaczyć. Jest 2JZ. On tu siedzi jak na wymiar w tej Suprze. Ale w Suprze cały motor wchodzi o tyle głębiej do firewalla, że mamy o wiele lepsze wyważenie. Także już z samej koncepcji wydaje się, że powinno tutaj lepiej to działać. Natomiast jeszcze musimy się trochę nią pobawić z przednim zawieszeniem, żeby pewnie wyjeżdżać na takie obiekty jak ten za nami. No jak ty zobaczyłeś pierwszy raz Narodowy przed chwilą, to co? Ja tu dopiero wjechałem, nie mogę się doczekać, żeby wejść na... Nie byłeś jeszcze? Nie byłem, dlatego idę tylko dać opaskę Dominikowi i zaraz zgonię. To umówmy się tak, idź daj opaskę, ja pójdę z tobą, bo ja chcę nagrać jak ty to widzisz pierwszy raz, bo mi wypięło kory. Dobra, idziemy. Zaraz jestem, 5 minut. Czekając na Piotrka, jeszcze pokażę wam, bo on ma zupełnie inne body w tym samochodzie. Nowa Supra w drifcie to naprawdę będzie samochód przyszłości. Jeszcze u Piotrka dodatkowo ciekawe są te rozwiązania. No i do tego wszystkiego wnętrze, bo to już jest takie stricte motorsportowe wnętrze, którym pojedziemy tylko i wyłącznie na zawody. Natomiast no, jak mawia klasyk, k***a, jest wysoko. Co tu się dzieje, człowieku? Czekaj, bo to jeszcze nie jest najlepsze możliwe miejsce. Tutaj. Stary. Ogarniasz to? Zobacz jaki on jest wiuszki. Jeszcze czuć go. A my za chwilę to wszystko upaćkamy oponami, olejem, oby nie. Niesamowite. Słuchajcie, w parku maszyn każdy szuka sobie jakiegoś sposobu na nudę i na przykład tutaj mamy gościa, który nawet... Hop. Tak, całkiem normalne. Czekasz sobie na możliwość startu i pizgasz sobie 360 na BMX. Ja się na tym nie znam, ale wyglądało jakby wiedział co robi. Jeszcze dawno temu na moim kanale mogliście zaobserwować, o, tak jak widzicie teraz, wielką ciężarówkę do driftu, no i tak się składa, że oprócz Lory, to mamy również tą właśnie ciężarówkę. Witam, Grzegorz. Siemanko. Co ty tutaj robisz? Przyjechaliśmy tutaj na twoją wystawę fajną. Powiem ci, że ta ciężarówka niezmiennie robi zajebiste wrażenie. Patrzcie, mogę sobie siąść? Tak. No i tak to wygląda w środku. Muszę przyznać, że to niesamowite to jest jedno, ale że to jest tak niespotykane, nietypowe i w ogóle jakby absurdalne, że aż piękno, no. Bo moi odbiorcy mogą nie pamiętać, ile to ma koni, ile to ma niuta? Na tą chwilę mamy chyba około 1000 z kawałeczkiem i 4200 niuta. O kur... Ile litrów pojemność silnika? 13. Czyli po męsku. I powiem ci, od tamtej chwili też prędkość maksymalna nam się troszkę zwiększyła. Teraz rozpędzimy ją do prawie 200 na godzinę, 198 I wyciągnę. co najciekawsze, bo też możecie o tym nie pamiętać, Grzesiek tym samochodem
samochodem na eventy przyjeżdża na kołach. Dokładnie, nawet tak jak i dziś, jeszcze taczka jest włożona. Ale na drodze jest wszystko przepisowo 90 na godzinę. Natomiast przechodząc do tematu lory, to Damian nie będzie zachwycony. Wczoraj, jak sami wiecie, od samego rana trwało mycie wszystkich samochodów. No a na trasie wszystkie je złapał deszcz. Zobaczcie, jak one wyglądają teraz. No nie można ich nazwać czystymi. Wszystkie są do mycia jeszcze raz. Wszystkie są Han, jak przyjedzie to i zobaczy, to się chwyci za głowę. Przyszedł Piotr i Piotr mówi, że 13 000, czyli tyle, ile miała ta Supra, to jest dobry moment, żeby pierdolić dacha. Ja też się z tym zgadzam, zwłaszcza jeżeli ten dach jest pod salonem Ferrari. Dokładnie, a jeżeli z dacha może wyjść takie cudo, to ja jestem w ogóle, chcę widzieć więcej dachowań Supry. Tu ci się spodoba, Piotruś, bo to jest twoje królestwo. Jak tu ładnie. Zrobiliśmy tak, żeby było czyściutko, fajnie. Cukiereczek, co? No wiesz, ulica trochę inne prawa niż na tor, nie? Ty zaraz pojedziesz tą Suprą, dolisz ją, pół bandy przejedziesz schowany w tej bandzie, wiesz, połową samochodu. Wiesz, nasze auta to są bardziej już narzędzia, nie? Ta, One to nam ta. służą do To tego, jest- żeby wykonać jakieś zadanie, a tutaj to ma cieszyć oko i... Ma straszyć i cieszyć. Ej, w ogóle zajebistą rzeczą by było, jakbyśmy tu wzięli, zorganizowali Damiana i jakbyś ty przypieczętował. Co ty? No, to by było dobre. A few moments later. W miarę symetrycznie ustawić, żeby te dwie rzeczy były pomiędzy znaczki. Które dwie rzeczy? No tu wycięcie to. U Iry? Nie brzmi pewnie. Nie no, mamy jedną naklejkę, jednego Piotrka, jednego Damiana. Nie, ja naklejki to, no to lubię, nie? Zero stresu. Na moje to by mogło być... Jest super. Dobra, przyklejaj to, nie gadaj. Właśnie w tym momencie ta Supra została podpisana przez Piotrka. Bardzo normalnie mi było, nie wiem co mam powiedzieć, zostało tylko... mega fura. Pokażę ci, Piotrek, coś, czego nie widzieli jeszcze widzowie. W sumie to każdemu pokażę to po raz pierwszy, bo ja przed sekundą widziałem to po raz pierwszy, a mianowicie... Możesz ty. No, cały układ paliwowy jest za taką ciemną pleksą. Do tego wszystkiego zabudowana butle z nitro. Zaraz tutaj będą jeszcze puszczone przewody. Mamy pure job z derzaku z przodu, A, dobrze. więc możemy sobie odpowietrzać. Mało tego zawsze wszystkiego. gotowa. To wszystko jest normalnie tutaj otwieralne, więc możemy się dostać do układu paliwowego. A gdyby tego wszystkiego było mało, to tam jest jeszcze taki malutki pasek LEDowy, żeby w nocy można Chciałem się było tylko widzieć. zapytać, to się prosi, żeby to podświetlić, ale już o tym oczywiście pomyślałeś. Co ja ci będę mógł powiedzieć? Nic ci tu nie powiem, bo to jest wszystko doskonałe. To jest zajebiste. Musisz sobie położyć inaczej fotel. W każdym razie dosłownie przed sekundką gadaliśmy o nowej Suprze Piotrka, a już teraz wymyśliliśmy sobie, że wjedziemy dwoma nowymi Suprami na środek stadionu i cykniemy sobie jakieś foty, może sobie coś nagramy elegancko. No i swoją drogą będzie to też ochrzczenie narodowego. Nie byle jakim samochodzie. No właśnie, w nie byle jakim sprzęcie. Nie no, to nie jest ochrzczenie, bo jeździłem u siebie na wiosce ostatnio. Okej. Teraz przebitka jak jest... Ogólnie na tym etapie filmu będzie się wiele działo. Wiele do tego stopnia, że zaraz wjedziemy dwiema superkami na obiekt, chłopaki będą latać i w sumie to podkreślam, latać, no i ujemy Monalizę o ścianę. Ale wszystko po kolei. Mówię ci o tym, drogi widzu, ponieważ tutaj, zaraz i ogólnie tego dnia będzie się działo tak wiele, że przygotuj się na wiele różnych ciekawych akcji. To wszystko jest ostatni dzień przygotowań do wydarzenia. Lećmy. Trzeba sprawdzić, jak tu się niesie ALS. To jest dla dobra imprezy. Dla dobra wydarzenia, prawda? Żebyśmy zobaczyli, czy na pewno jest wszystko w porządku, tak, z akustyką. W imię nauki, jak to ktoś mądry mówi. I żebyśmy mieli czas reagować. Zobaczmy, jak na narodowym brzmi ALS. Działa! Bo nic nie słyszę! Już raz strzelił, to słychać było jeszcze ze 3 razy. Nie? Wracam. Teraz jest pusty stadion, więc bardzo mamy dużo echa, ale jak siądzie 50 koła ludzi i tu pochłonie czapka, tu koszulka, tu spodnie, tu samo ciało też będzie dużo pochłaniać, brzuszek i nie tylko, no to nie będziemy mieli aż takiego echa, ale wrażenie na pewno będzie potężne. A zróbmy tu jakieś mocne foty, bo to jest p***ane miejsce do zdjęć. Idealnie.
idealnie akurat jak mamy dwie superki na płycie, to zobaczcie, pierwszy raz otwiera się cały dach stadionu. On oczywiście podczas całego wydarzenia będzie otwarty cały czas. Oprócz tego dookoła stadionu będzie 16 armatek śnieżnych, oczywiście bez śniegu. One będą miały za zadanie wydmuchiwać dym na środek, a później no już jakby po prostu prawami fizyki on się ma unosić do góry i przez otwarty dach właśnie ma wylatywać. To był gigantyczny problem logistyczny przy całym przedsięwzięciu, żeby po jednym, czy po dwóch, czy po 5 przejazdach nie było tyle zawiesiny dymu na całym obiekcie, że nie będzie się już dało oglądać i będzie trzeba czekać, aż to wszystko się przewietrzy. Czy to się tak naprawdę uda? Dopiero się dowiemy, więc będzie to próba generalna na żywym organizmie. Dlatego właśnie robienie tak wielkich rzeczy na tak wielkich obiektach to nie jest taka prosta sprawa. Wy teraz, jak słuchacie o backstage'u tego wszystkiego, jakie z tym są problemy, jak to wszystko powstaje, no myślę, że macie fajną wiedzę. No i sprawdzaliśmy również prognozy pogody, bo to jest bardzo ważne. Wrzesień, różnie mogło być. Ja oceniałem to na 50-50. Mamy mieć idealnie 23 stopnie Celsjusza i takie delikatne słoneczko. Jeżeli tak zostanie, no to jest sztos. Taki sztos jak to. Wow. Pierwszego Kiss the Walla w historii narodowego. Masz go nagranego? Idealnie dotknięty, lampa poszła rozdziewiczone i do tego wszystkiego przeprowadziliśmy również test betonu. Zrobiliście zajebistą robotę, można po nich szurać. Zasadniczo to był taki kiss, no to był książkowy. I jeszcze bym chciał tylko wtrącić. Ostatnio wprowadziliśmy nowe narzędzie do nagrywania dźwięku supry na hamowni. I była naprawdę masa pozytywnych komentarzy, a skoro wy tego chcecie, to łapcie, jak brzmi S15 podczas gonienia po akustycznym Koloseum. Był pierwszy Kiss the Wall, co ciekawe w tym samym miejscu. Pierwsza rozjebana fura na Narodowym też my. I to tak dość sporo powiem wam. Znaczy w sumie nie jest aż tak tragicznie, ale dobrze też nie jest. A mianowicie wyjebane przednie koło, wyjebana felga. O, reflektor mamy do wymiany. Tutaj to już nie jest Kiss the Wall, tutaj ściana została zaatakowana. Właśnie tak wyglądało co drugie auto w zeszłym roku w Łodzi, jak spadł deszcz. To było plus minus tak, nie? Całe krzywe. No i co? Trzeba poskładać, mam nadzieję, że damy radę dalej. Jak nie, no to musimy organizować inną furę na szybko. Ale myślę, że jest tutaj na tylu dobrych mechaników, że poskładamy to. W każdym razie, no cóż, skończyła się opona. Jeden przejazd za dużo zwyczajnie. No i żeśmy wyjechali, chodźcie pokażę wam gdzie. Tutaj był Kiss the Wall pierwszy, taki jak należy. Natomiast drugi już nie był taki jak należy. Drugi był tutaj, ale zobaczcie jakie bandy są zastosowane w tym roku, że nie przesunęła się właściwie o ani centymetr. Została tutaj w miejscu, a w zeszłym roku w Łodzi cały czas te bandy trzeba było poprawiać i naprawiać. Uderzyłem, no bo co? No bo było za szybko, bo może jeszcze za słabo jeżdżę. Uderzyłem, bo kończyła mi się już opona, to był chyba 8. czy 10. przejazd. No więc nic, składamy to jak najszybciej. Trochę chujowo, no ale jak widać nie płaczę, tylko działam dalej. Mam nadzieję, że ktoś chociaż nagrał. Nie, chyba nikt tego nie nagrał. Chciałeś za dobrze, po prostu. Cały ty, za dobrze. Z tego. Słuchaj, zrobiliśmy bardzo dobry test, bo naprawdę zap***oliłem, nie ruszyła się ani centymetr. Dziękuję ci za test. Co, jak to sprzątamy? No jedzie HDS. A, no to A few moments later. się okaże, że dłużej żeśmy ściągali to z toru, niż to będzie naprawiane. Tam jest na miejscu. Nie bita nie jest. Jest bita. Szef sobie odsunął szlifnerkę, żeby mieć większy zamach przy pierdnięciu. Tak, to jest zgodnie ze sztuką prostowane teraz.
Jeszcze się klepnie delikatnie i będzie klimasować. Wiesz jaka geometria 3D jest najlepsza? Na oko. Zasadniczo to, co się tam teraz dzieje, uważam z kategorii rzeczy tych nierealnych. Szefy tych tyle tej fury zostało. W każdym razie oni naprawdę za moment ten samochód złożą, mówię absolutnie poważnie. Natomiast moi kochani co, no działamy dalej. Rzeczywiście macie tutaj taki naprawdę backstage tego wszystkiego, co się dzieje. Gasili światło, co oznacza nic innego jak to, że dzień tutaj na Narodowym dobiega końca. Przed nami jutro kwalifikacje, no i w związku z tym, że poskładają auto, myślę, że jeszcze jeden trening, a później powtórzenie tego samego, znaczy a może lepiej nie tego samego, przed 50 tysiącami ludzi. W sumie nie myślałem o tym, że teraz nie mogę jak już wszyscy tam będziecie siedzieć, nie? A okazuje się, że nie mogę. W każdym razie lecimy dalej, jak widzicie, no stało się to się stało, ja się cały czas uczę, a w związku z tym, że cały czas się uczę, to po prostu takie sytuacje wymagające doświadczenia są cały czas pisane w to wszystko. No i tyle mam do powiedzenia. Jadę do domu, chłopak. Kiss the wall. Dobra, kończymy ten dzień. Zasadniczo piątek przebiega pod kilkoma tematami, ale w związku z tym, że jest to dzień kwalifikacji, nie będziemy go jakoś bardzo przeciągać, aby największe koty zaprezentować wam w głównym dniu wydarzenia. My dzień zaczęliśmy od końcowego serwisu S15. Mechanicznie ekipa Piotrka Więcka skończyła grzebać przy aucie po 2 godzinach. Nasz niezawodny golkowicki Han natomiast na Warszawie zorganizował, słuchajcie, folię i czaicie, że postanowił przekleić na szybko monę w miejscach po dzwonie, aby nie rzucało się tak w oczy i co w sumie najważniejsze, misja zakończyła się ogólnym sukcesem. A skoro przy temacie dzwonów jesteśmy, to powiem wam, że nie jest tak źle, bo jedyny to zdecydowanie nie byłem. Było natomiast tak. Było również w ten sposób. Dźwig zabierał tego pana, o proszę, a ten pan skończył nawet w tej samej ścianie co i ja. Ogólnie są asy, które nawet 2 razy na 3 przejazdy wydzwoniły, także ogólnie kwali po bandzie. Dosłownie. Pierwsze miejsce mistrz świata WRC, czyli Kalle Rovanperä. To raczej wszyscy jesteśmy zgodni, że dał gruby przejazd i 99 na 100 możliwych punktów. W piątek cały stadion to około 10 000 widzów. Poszedłem zasadniczo do barierki, bo 2 ziomali chciało fotę i coś powiedzieć. Nie minęło 30 sekund i nagle cały sektor ustawił się w kulturalną kolejeczkę. Tak więc taktycznie 50 minut na pamiątkowe zdjęcia, kwalifikacje i sprzątanie po nich w tym czasie dobiega końca. Jest to miejsce na, po pierwsze, sprawdzenie czy i jak w ogóle po strzale jeździ Mona i po drugie ostatnią próbę tego, co mamy powtórzyć przed pełnym stadionem następnego dnia. Oficjalnie 16 września 2023 i to dziś, dokładnie dziś jest ten wielki dzień. Moi kochani, dzisiejszy dzień właściwie od samego rana przebiega pod znakiem oznaczania tego, w jaki sposób wy zmierzacie na ten narodowy. U mnie na Instagramie mogę cały czas zasadniczo przeklikiwać to, jak lecicie samolotami, jedziecie samochodami, jedziecie na motocyklach, jedziecie pociągami. Nawet goście z Krakowa do Warszawy na ten stadion jadą na rowerze. Jeżeli chodzi o wczorajszą próbę, to uważam ją zasadniczo za udaną. Mieliśmy 2 przejazdy, oba były idealnie zsynchronizowane i tak naprawdę no to easy job. Dzisiaj pozostaje to powtórzyć przed pełnym stadionem narodowym. No, czyli nic trudnego. Dzień jak co dzień, prawda? Lecimy, za moment rozpoczynają się treningi, no i później top 32 i między top 32 a top 16 halftime show. No muszę przyznać, że emocje są całkiem spore. Myślę, że zobaczenie tego obiektu pełnego ze względu na wydarzenie motorsportowe to ogólnoświatowy game changer. Na wstępie jeszcze chcę przekazać, że tego dnia będziecie widzieć dookoła nas dużo dużych kamer. A to dlatego, że sobota jest również dniem zdjęciowym do projektu kinowego, który wam zapowiadałem. Ekipa z dźwiękiem i kamerami rozmiaru, nie wiem, rowera, będzie nagrywać backstage do filmu, który dla was w kinach. To tak dla wyjaśnienia. Słuchajcie, to nie może być tak, że jest tak duże wydarzenie, tylu z was i ja nie okazuję wam szacunku w postaci nieogolonej głowy. No czym żeby to było, jakbym wyszedł na środku, poprosił was, żebyście zrobili hałas, a byłbym jak rower w pokrzywach zarośnięty. No nie może tak być, ze względu na to przyjechał tutaj prosto z Mazur Jędrek i właśnie się strzyżemy z pięknym widokiem. Zresztą wy widzicie prawdopodobnie najlepiej nagrane strzyżenie w historii naszej planety. Fajnie to wygląda, no muszę powiedzieć, nie powiem, że nie. Mamy ostatnie 44 minuty do oficjalnego
otwarcia bram i rozpoczęcia całego wydarzenia. A teraz łysa bania. Here's the chance, CJ. What you want done to your melon? Ogólnie kategorii sportów ekstremalnych dzisiaj nie było w planach, ale stwierdziliśmy, że wyjdziemy pod samo główne wejście i że się z wami, chociaż z częścią was przywitam. Oczywiście foty z każdym nie zdążę cyknąć, ale myślę, że chyba jest kilka osób tam. O, pytę. Co jest? Ema! Robimy sobie próbę generalną, dobra? Nie słyszę, dobra? Mordy! Dzisiaj bijemy tutaj rekord świata! 3, 2, 1! Całkiem nieźle! 5. klasa podstawówki! Teraz awansujemy do liceum! 3, 2, 1! No i co chciałem usłyszeć? Bawcie się dzisiaj dobrze! Let's go! Zabrza, ze Śląska. Warszawa. We're from South Africa, the Netherlands. Z Warszawy jestem. Ankara. Lubuskie. Portugal. Z Podkarpacia. Ria! Hungaria! No i właśnie wystartowało godzina 15:00. Jak widzieliście, energia przed wejściem całkiem spora. Energia musi być również na spoilerze. Przedstawiam wam gościa, którego roboczo nazwiemy Pan Pirotechnik. Co pan dla nas przygotował? Ładunki pirotechniczne, które założymy na tymże samochodzie. Czyli normalnie na spoiler. Tak, owszem. Czyli będziemy driftować i do tego wszystkiego ze spoilera, co to jest? Flara, raca? Nie, czy... będą sypać iskry. A, iskry, okej. Czyli pod warunkiem, że drugi raz w ciągu 2 dni nie zaliczę ściany, to będziemy mieli ładne show. Tak, dokładnie tak. Jesteśmy dogadani. Dzięki. No i tak naprawdę ledwie parę minut po rozpoczęciu imprezy, pierwszy raz w historii kompletu mamy przebity rekord świata. Odbył się drift, pierwsza para, którą w ogóle wygrał Polak, co jest w tym wszystkim właściwie idealne. I mamy coraz lepszą akustykę, bo wszystkie puste siedzonka zaczynają być wypełniane przez ludzi, a mało tego wszystkiego została tutaj wygrana walka z dymem, ponieważ wszystkie armatki, które zostały potraktowane jako wentylatory, zbierają nam ten dym w środku, a później przez otwartą kopułę stadionu on po prostu wylatuje, co zresztą widzicie w tym momencie na przebitkach. Więc oficjalnie w tym momencie przekazuję, że wspólnie robiliśmy rekord świata. Jakkolwiek to brzmi, dobrze czy niedobrze? Chyba dobrze, no. Jak jest? Jest Nie, słuchajcie, tak jak kolega powiedział. Jak Jacob tak mówi, to musi tak być. Zobaczcie, co się dzieje, nie? Mamy opowiadania takie, że Ja mówię o narodowym, że jest pełny, a gość mówi, że ma dobry makaron. No i to są właśnie moi koledzy, chciałem powiedzieć. stary obiad, a tam safury latają, nie? No to jest jak GTA. Dobra, no ale jest dobry makaron, tak? Jest petarda, że cię 10 No to dobra, już. No i przyszedł ten wielki czas, za dosłownie 10-15 minut musimy zrobić całe show, musimy zrobić synchronizację. Treningów nie było za dużo, pierwszy trening zakończyłem na ścianie, czy się tym przejmuję, czy się tym stresuję. Okłamałbym, jeżeli bym powiedział, że totalnie zero, ale i tak odczuwam, powiem wam szczerze, dość spory luz. Mamy już przymocowaną pirotechnikę, zobaczcie, do spoilera. No i mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, a na sam koniec będę mógł wyjść i poprosić cały stadion o zrobienie pierdolonego hałasu, bo jesteście najbardziej zaangażowaną grupą odbiorców na polskim YouTubie i mówię to z pełnym przekonaniem, jeżeli ktoś uważa inaczej, to przynajmniej moim zdaniem jest w błędzie. Lecimy.
mnie i że się wszystko udało. Nie było dotknięcia ściany, chociaż raz było gorąco. Na pewno zeszło pewne ciśnienie. Nie byłem zestresowany, ale czułem ciśnienie. Podwójne ciśnienie, jako ciekawostka wam powiem, czułem, kiedy stała się jedna drobna rzecz, której chyba nikt nie wychwycił. Ledwo dostałem sygnał na start i przepustnica postanowiła przejść w tryb awaryjny. Musiałem ekspresowo zresetować auto, to co widzicie teraz, i nadgonić, aby zsynchronizować się z muzyką. Ogólnie to Mona Lisa dostaje ode mnie medal. Naprawdę nie miała łatwo z temperaturami, wręcz powiedziałbym, że dla utrzymania show przekroczyliśmy granicę normalnej temperatury. Mam nadzieję, że wam się podobało. To była dobra próba i dla mnie, i dla S15. Zaczęliśmy rozmowę z chłopakami ze stuntu. Widzimy też w ogóle, jak blisko wystrzału opony było w związku z długością całego show. Przymierzam się do szlifierki i tak się zagadaliśmy, że totalnie zapomniałem o tym, że zaraz po pokazie miałem wsiąść w Suprę i wyjechać na prezentację zawodników top 16. Musimy wychodzić? Mega, nie wiem co mam powiedzieć, ale... To teraz jeszcze musisz mnie nauczyć jeść. To już małe piwo, stary. Jak było? Słuchaj, jest narodowy, jest rekord świata, wy jesteście jebanie szybcy. Jedyne co bym chciał teraz, żeby w przyszłym roku być chociaż w połowie tak samo szybcy jak wy. Zrób to, a ja się jeszcze bardziej odwdzięczę. Jesteś wielki, naprawdę, wielkie dzięki. No to mamy deal. Tak jest, przybijam. No jest to mocno niesamowite i nie wiem ile razy w całym tym materiale padło hasło stadion oraz narodowy. Natomiast ja właśnie po raz kolejny powiem, że stoję pośrodku stadionu i co ciekawe, powoli tracę głos. Krzyczałem do was na trybunach, krzyczałem do was przed wejściem, powoli już zaczynam mówić z chrypą. Natomiast to, co tutaj się dzieje, to jest swego rodzaju game changer, nie tylko dla driftu na świecie. To jest game changer dla całego motorsportu. Uważam, że ten stadion został wypełniony. To naprawdę jest temat ciężki do przebicia. Naprawdę ciężki do przebicia. A, no i chciałem jeszcze powiedzieć, bo w sumie zapomniałem o tym, że chyba lepszej prezentacji nowej Supry, w nowym oklejeniu, jeżeli chodzi o kropelkę i dopisek Dose, nie mogłem sobie chyba wymarzyć. Natomiast jeżeli chodzi o Dose'a, to niedługo wam trochę więcej opowiem. Tego się nie spodziewałem. Jeszcze się zgrało idealnie na koniec gadki. Lecimy i lecimy. Część związaną z show mamy za sobą. Prezentacja zawodników i tak dalej, wszystko jednak prowadzi do rywalizacji. Pozostało 16 najlepszych kierowców, z których to kolejno trzeba wybrać 8, później 4 i tak aż do finału. Show dodatkowo zostaje coraz grubiej ubierane. Miotacze ognia przy przejeździe przez zony, mamy też wyrzutnie iskier, mamy dodatkowe oświetlenie. Niestety ze stawki odpadają też Polacy. Mój faworyt zawodów, czyli Piotr Więcek, trochę zbyt agresywnie. No nawet nie trochę, bo się jak dzik w sosnę w swojego przeciwnika, no ale niestety. W grze wciąż jeden reprezentant, zmierzy się on z ziomalem, który prosto z Finlandii, no i mam dwie rzeczy do przekazania w sprawie tej walki. Po pierwsze, to jeden z najlepszych przejazdów na tych zawodach. Błoziu, kochana, co tam się w ogóle stało? No i po drugie, z przyjemnością oznajmiam, że Jucha, czyli Fin, obskoczył tak zwany taktyczny wpierdol na naszej ziemi, a Paweł przechodzi dalej. Następnie na jego drodze lider klasyfikacji generalnej, no i to w ogóle już jakieś dzikie było. Proszę stop klatkę, przekładka ściągająca zderzak. Normalnie ściągnął mu zderzak. No, w porządku. Sędziowie uznali, że nie ma rozstrzygnięcia OMT, czyli jadą jeszcze raz. Mega mi szkoda tematu, bo w dogrywce niestety ostatni z Polaków wypada z gry. W finale zwycięża Irlandczyk, notabene to 20-letni Irlandczyk. Nie dajcie się natomiast zwieść, ma 20 lat, a od 12 lat jeździ. Piękna ceremonia końcowa, piękne ujęcia, jak cały stadion jest zasypany konfetti. Po środku wszystkiego 3 samochody z podium, no i zajebiste, pamiątkowe zdjęcie. Wszystko kończymy pokazem fajerwerków. Obiekt niezwykle mocno pilnujący wszelkich przepisów bezpieczeństwa, a przede wszystkim przeciwpożarowych. Mimo wszystko udało się zrobić coś, co pewnie wielu z was zapamięta na długie lata. To jeszcze nie koniec
koniec filmu, więc halo, nie gasimy jeszcze. Hitem jest to, że mimo prawie północy nie chcecie opuścić trybun. Wołacie i chcecie podpisy, chcecie czekać na fotę, zajebaliście skądś nawet urwane zderzaki, na których chcecie autograf. To jest niesamowite community. Wydarzenie ledwo dobiegło końca, nie mija nawet godzina i zaczyna się etap rozbiórki. Kamil, co ty robisz? Leże dupy, nie zawracaj. Tu wylał się asfalt, co ty myślisz? Że sam się zerwie? Chłopie, terminy! Za 2 dni tu pieniądz ma grać. Chłopaki znowu chcą kopać w piłkę. Zawód i dużo wstydu. A my tu musimy, chłopie, łopatować. Czajno łapatować. Idź, nie przeszkadzaj. Tutaj, proszę tutaj. Tu, wywroteczka tutaj. Kilka słów podsumowania dla was. My znajdujemy się już, jako ciekawostka wam powiem, w Wielkiej Brytanii i jesteśmy w trakcie nagrywania kolejnego materiału na kanał. Natomiast łącznie na stadionie było was, moi kochani, 53 900. Co za tym idzie, gratuluję ci bardzo serdecznie i tobie również gratuluję bardzo serdecznie, albowiem oficjalnie mamy rekord świata. 53 900 z was. A jako ciekawostkę mogę wam powiedzieć, że o kolaboracji Drift Masters i Budda, o tym, co się będzie działo na tym evencie, o tym, jaki będzie jego rozmach, no i ogólnie o tym wszystkim powiedzieliśmy wam w filmie w sobotę o godzinie 14, a sold out całego PGE Narodowy nastąpił już w środę o godzinie 20:33. Jesteście więc niesamowici. Kolejną rzeczą, którą chciałbym poruszyć, jest to, że niesamowity odbiór tej imprezy na dzień po. Wyobraźcie sobie sytuację, że stałem na światłach w Warszawie na skrzyżowaniu i podbijała masa z was. Za cały dzień to miało miejsce z 15-20 razy. Pukaliście w szybę nie po to, żeby cyknąć sobie fotę, tylko po to, żeby powiedzieć: byłem na stadionie i to, co tam widziałem, zapamiętam do końca życia, a to wydarzenie przechodzi do historii. Dziękuję wam więc pięknie, że wspólnie te historie napisaliśmy. Mam dla was jeszcze jedną fajną ciekawostkę na sam koniec, że osoby, które są zaangażowane na co dzień w realizowanie eventów na PGE Narodowym, podeszły do nas i powiedziały tak: słuchajcie, niewiarygodne jest to, że całe wydarzenie trwało prawie 9 godzin i tak po wszystkim nie mogliśmy się doprosić, żeby widzowie opuścili trybuny. Co zresztą pewnie widzicie w tym momencie na przebitkach. Nawet podpisywałem zderzak komuś z was. Kto z was wziął skądś zderzak, żeby mi go dać do podpisania? To, co tutaj tworzymy, jest jednym słowem niesamowite. A tak jak powiedziałem na samym początku tego materiału, zrealizujemy dla was jeszcze ostatnią akcję w historii tego kanału, w której będziecie mogli wygrać. I jestem gotów zaryzykować tutaj stwierdzenie, że ona również napisze historię. Dziękuję ci, jeżeli byłeś na stadionie, i dziękuję również tobie, jeżeli na stadionie nie byłeś, ale na przykład obejrzałeś ten materiał do samego końca. Jestem tak samo wdzięczny. Odmeldowuję więc tutaj z Wielkiej Brytanii i spodziewajcie się, że tak jak wspomniałem jakiś czas temu, rozgrzeweczka powoli się kończy. Zaczniemy teraz zajęcia z WF-u, z wujkiem Labudą. O, będziemy sobie poprzeczkę podnosić. Nara.